To jest dobry moment, żeby wyciąć dokładnie teraz kształt główki. No i tutaj mam przygotowany szablon. Tutaj mam przygotowaną frezarkę z frezem. Mam tutaj taki mały frez z łożyskiem. Łożysko będzie mi się ślizgało po szablonie, a frez będzie wycinał dokładnie ten kształt, co trzeba. No to spróbujmy. Założę sobie okulary i maskę, bo to trochę będzie pylić. Mamy pierwszy przebieg. Teraz to samo, tylko trochę głębiej. No i na tym ostatnim przebiegu niestety się załatwiłem, bo urwało mi tutaj taki kawałek drewna stąd. O, frezarka mi to chlasnęła. I teraz mam to takie bezsensowne wcięcie. Ale na szczęście ten kawałek drewna tutaj leży. Więc to co ja teraz zrobię, to ja go będę musiał z powrotem przykleić. O, proszę bardzo, tutaj to się odbywało. Jedną jeszcze rzecz mogę tutaj zrobić. Zanim to skleję z powrotem. To się zepsułem. Mianowicie wytnę tutaj otwory pilotujące potem otwory na klucze, bo tutaj na szablonie mam dokładnie zaznaczone, w którym miejscu powinny być klucze. Więc ja to na razie cienkim wiertem wytnę na wylot otwory i potem jak już będę to miał zaznaczone, to poprawię to grubym wiertem, jak ten szablon zdejmę. Czyli jak kształt będzie wycięty. Teraz mogę to dokładnie wycelować. No to jeszcze na koniec to naprawa. A ten kawałek drewna, on tutaj się świetnie trzyma, na szczęście, ponieważ on jest dokładnie stąd. On się w ogóle trzyma sam. No ale teraz żeby się trzymał jeszcze lepiej. Jak się go tutaj przyklei, to nie powinno być śladu, że w ogóle coś się stało. No i tyle. Zostawiam to do jutra. Jutro dokończę frezowanie i będę mógł wreszcie zdemontować ten szablon i zobaczymy, co wyszło. No i minął dzień. Mamy przyklejony nasz kawałek drewna. Teraz spróbuję to trochę delikatniej przejechać. Jest ładniutko. Możemy teraz przepić szablon. Wyrównałem tą podstronnicę z tyłu. No i teraz mogę ją już przykleić do reszty gryfu. No, to jest dosyć delikatna robota, bo podstronnica musi trafić dokładnie na właściwe miejsce. Tutaj przyczepiłem sobie od razu taki klocek. Klocek jest przyczepiony w takim miejscu, że podstronnica musi być dokładnie do niego tutaj do przodu dosunięta. Jest już bardziej do przodu i teraz nie przejedzie. No i muszę też nią trafić na boki, żeby mi się nie poślizgnęła.
Na szczęście to ona musi tutaj trafić dokładnie tak jak się kończy ten gryf. Więc jak sobie ją ustawię w ścisku, to nie ma jak się wysunąć. Zrobię sobie jeden ścisk z góry, drugi z dołu i to się wtedy powinno utrzymać. No tutaj też ją jakoś złapię. No i trzeba to zrobić szybko i sprawnie. No i tak to wygląda. Wytrę jeszcze ten klej, co tu powyciekał. No to rozmontowujemy to, zobaczymy, czy to skleiło. No. Wygląda na sklejone. Kolejna rzecz, którą tutaj muszę zrobić z tym gryfem, to jest zebrać to drewno, co mi tutaj steczy, no bo to będzie oczywiście na szerokość wszystko takie jak ta podstrunnica. No i to przejadę frezarką, używając krawędzi podstrunnicy do prowadzenia frezu, ale zanim to zrobię, to żeby niepotrzebnie tego frezu nie zużywać i frezarki, to zbiorę trochę tego heblem ręcznie, a potem tylko frezarką dokończę. I tak dalej, i tak dalej. Po heblowaniu następny krok to przejechanie po prostu tego frezarką. Tu do samego dołu mi frez nie sięga, ale to sobie zbiorę jakoś inaczej. Heblem czy czymś, jeszcze druga strona. Nie do końca gotowe. Tutaj mam, po pierwsze to nie zeszło do końca, a po drugie to jest nierówno, bo tutaj mam ślady zaschniętego kleju, którymi frez skakał. A może to od razu skabluję i przyjadę jeszcze raz frezem. No to jeszcze będzie się sporo działo z tyłu. To wszystko oczywiście trzeba zaokrąglić. Znaczy to nie musi być jeszcze idealnie równe. Ale zanim to zaokrąglę z tyłu, to muszę z przodu teraz przygotować podstrunnicę i nabić progi. I dopiero jak będą progi nabite, to przejdę do równania tego.